Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Bardzo cieszę się, że zostałem zaproszony na dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Johan Holmstedt. Jestem dyrektorem naczelnym Landskona Energi. Landskona jest to małe miasto leżące na południu Szwecji, zamieszkane przez 45 000 mieszkańców. Miasto Landskona leży tutaj, gdzie Państwo widzą czerwoną kropkę, obok dużego miasta Helsingborg, które jest zamieszkane przez 170 000 mieszkańców, oraz obok miasta Lund, które jest miastem uniwersyteckim. Dwa kolejne duże miasta niedaleko nas to Malmö i Kopenhaga. I will talk a little bit about Landskona Energi. We are 90 employees. We have electricity grid in Landskona, electricity production. We work in electricity sales, district heating, fiber, and services. As you see here, charging station is a very big thing for us at the moment. Kilka słów na temat mojej firmy Landskona Energi. Zatrudniamy 90 pracowników, zajmujemy się produkcją energii elektrycznej, jej sprzedażą oraz sieciami elektroenergetycznymi. Zajmujemy się również dystrybucją ciepła i ogrzewania. Także prowadzimy łącza światłowodowe. Kolejną ważną rzeczą, którą teraz się zajmujemy, to stacje ładowania samochodów elektrycznych. It started here in 1908. You can see when we built, we had horses. This is actually where I sit today. And last year we had a really good delegation from Poland visited us here in Landskona. Wszystko rozpoczęło się w 1908 roku. Tutaj na zdjęciu widzą Państwo siedzibę naszej firmy. Ta siedziba ciągle istnieje, my w niej pracujemy. Jak Państwo widzą, na początku budowaliśmy przy pomocy takich najprostszych materiałów, używaliśmy również koni do budowy. W zeszłym roku odwiedziła nas delegacja z Polski i widzę również tutaj niektóre osoby, które nas odwiedziły. And maybe that's why I am here today. I myślę, że między innymi dlatego właśnie mnie zaproszono na dzisiejsze spotkanie. Okay, let's talk about clusters. In the 1980s, we formed a fantastic local cluster in Landskona. We started to build district heating, covering most parts of the city. We had, in collaboration with big production companies in Landskona, so we can use waste heat from those companies. Boliden, Yara, and Scandust. These are big international companies. We built a boiler, wood chips, fired with wood chips, and then we had oil boilers as well from my company. We also had a cluster with the recycling company because they had a big landfill. So we built a system together to take out the biogas from the landfill, and then we build a boiler so we can use the biogas to make district heating. And the same with a wastewater treatment company. In their sewage digestions there is a biogas coming as well, and that we also had led to a boiler at our place. Wszystko rozpoczęło się, jak już mówiłem, w roku 1980, kiedy udało nam się stworzyć wspaniały klaster. Tutaj w środku widzą Państwo jeden z boilerów, które zbudowaliśmy. Zajmowaliśmy się wtedy głównie rozwojem systemu ogrzewania dla miasta, dostarczaliśmy ciepło dla miasta i współpracowaliśmy z firmami przemysłowymi, które produkowały ciepło odpadowe. Tutaj widzimy 4 firmy, jedna z nich LSR, to Klaster, z którym również współpracujemy. Ta firma jest właścicielem składowiska odpadów i produkuje biogaz. My ten biogaz od nich kupujemy i wykorzystujemy w trzecim boilerze, który sami zbudowaliśmy. Współpracujemy również z oczyszczalnią ścieków, od której także kupujemy biogaz. During the 90s, when we were building our district heating and our electricity, we connected all our electricity grid station to fiber. And then, when we were doing that, we started to talk to the public good and the municipality. So we connected a lot of big apartment stores and all the municipalities' facilities already in the 90s.
W latach 90., kiedy prowadziliśmy działalność polegającą na dostarczaniu ciepła i energii, zaczęliśmy współpracować również z miastem, z gminą oraz z firmami budowlanymi. It was a success, of course, with the district heating. The waste heat stood for approximately 60% of all the heat delivered. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, odnieśliśmy bardzo duży sukces, a 60% ciepła, które produkowaliśmy, pochodziło z ciepła odpadowego. And here you see the black here is fossil and the rest and the green is reused waste heat or renewables. I tutaj na tym wykresie czarny kolor oznacza energię pochodzącą z paliw kopalnych, a zielony z energia pochodząca ze źródeł odnawialnych. Sometimes industry move from your city, and that happened in 2000. Yara, actually the biggest waste heat supplier, closed in Landskona. It was a crisis. Czasami zdarza się jednak, że zakłady produkcyjne zostają zamykane w naszym mieście, w różnych miastach i to samo przydarzyło się nam. W roku 2000 mieliśmy kryzys związany z tym, że zakład Yara został zamknięty. My chairman today, he was working at Yara at that time, and he told me that if they didn't get the money they got from delivering waste heat, they would have closed down 10 years before. Jeden z moich znajomych, który pracował w tym przedsiębiorstwie, powiedział, że gdyby firma nie miała pieniędzy, które pochodziły z produkcji ciepła odpadowego, musieliby zamknąć się 10 lat wcześniej. So of course, if you have an industry and you have waste heat, and if you can sell that to the energy company, it will strengthen your position. Tak więc jeżeli współpracujemy z zakładami produkcyjnymi, jeżeli dzięki nim mamy ciepło odpadowe, które możemy następnie sprzedać miastu, to oczywiście wzmocni naszą pozycję. Of course, we started to fire a lot of oil when they closed down. And then we started, what should we do now? So we started to go to our neighbor Helsingborg, and we started to do common investigations plan how to manage the production of district heating in the future. I w tym momencie kryzysowym zaczęliśmy wykorzystywać bardzo dużo ropy i zastanawialiśmy się, co robić. Nawiązaliśmy współpracę z tym miastem Helsingborg i wspólnie opracowaliśmy plany dotyczące produkcji ciepła odpadowego w przyszłości. So in 2005 we connected the Landskona system with the Helsingborg system via a district heating pipe. W 2005 roku połączyliśmy system ciepłownictwa Landskony z systemem w Helsingborgu. Of course, it was a long wait because we started in 2000 with a common investigation, and our success that it actually became true was that we were really open with all our numbers, and we used a third party to help us investigate the business case. And in the end, we came to the conclusion that we should own half of the district heating pipe. So we invested 50% each, and then we get 50% profit from each, from when you make a profit when you're sending district heating from one system to another. Oczywiście wszystko zaczęło się w 2000 roku, kiedy wspólnie zaczęliśmy opracowywać plany i w 2005 roku zbudowaliśmy to połączenie, ale odnieśliśmy sukces głównie dzięki temu, że byliśmy otwarci i że współpracował z nami podmiot trzeci, czyli firma nie mająca z nami nic wspólnego, była to firma zewnętrzna. Koniec końców wyszło tak, że my inwestowaliśmy w tą współpracę 50%, ale potem również 50% z tego uzyskiwaliśmy. And then we put fiber along the pipes as well, and now we are making quite much money on those fiber because there's a lot of companies who are using that capacity. Następnie w systemie ciepłownictwa zamontowaliśmy połączenia światłowodowe i dzięki temu teraz uzyskujemy bardzo duże pieniądze właśnie na tych światłowodach. And then in the end actually we built an own cogeneration plant as well. So this is energiknuten.
a potem sami zbudowaliśmy zakład kogeneracji. So if you come through Landskona, you will see a specific chimney, quite unique. I jeżeli ktoś z Państwa wybierze się kiedyś do Landskony, na pewno zauważy ten bardzo wyjątkowy komin. Why stop just in Landskona and Helsingborg? I used to work for the energy company in Lund, and they had done the same trip as we did in Helsingborg. They connected to Luma, a city close to Lund, and they connected Eslöv as well. So they had already a local cluster. On the way to Eslöv, there is the last sugar production company in Sweden. And when we built this connection, we found a business solution with the last sugar company in Sweden. So they are delivering large amount of waste heat to this system and nowadays to the whole system. Ale jeżeli chodzi o produkcję ciepła, to dlaczego mielibyśmy się ograniczać? My nie chcieliśmy się ograniczać, w związku z tym nawiązaliśmy współpracę z innym klastrem, który już istniał, bardziej na południe Szwecji, w mieście Lund. Był to klaster łączący Lund, Lome i Eslöv. Okazało się, że w połączeniu między Lund i Eslöv działa cukrownia, która w tej chwili dostarcza nam największą ilość ciepła odpadowego. So maybe one of the reasons that's the last production sugar company. Maybe it's the money they are getting from selling waste heat to the energy companies. Jest to jedna z ostatnich cukrowni, ale na pewno dobrze zarabia na pieniądzach, które jej płacimy za ciepło odpadowe, które następnie sami odsprzedajemy. Before we built these pipes, we did common investigations in about 2.5 years, and here we also were completely open with all our production figures, all the costs, and we also used a third party to help us. Zanim zbudowaliśmy połączenia ciepłownicze, prowadziliśmy wspólne badania przez 2,5 roku i podkreślam tutaj, że byliśmy bardzo otwarci, że wspólnie policzyliśmy wszystkie zyski, całą wielkość inwestycji i co również jest bardzo ważne, współpracowaliśmy z podmiotem trzecim, który nam bardzo pomógł. In the end we found a business model that Landskona owns 20%, Helsingborg owns 30%, and Lund owns 50%, and that's also the profit we do with the pipes, it's also contributed at the same percentages. Na koniec opracowaliśmy taki model biznesowy, w którym właścicielem całej sieci jest Landskona, która posiada 20% własności, Helsingborg 30% i Lund 50%. Taki jest również ostateczny podział zysków. And then some other things which is going on, of course, is the new type of energy world. We have, together with the municipality, taken out a solar map over Landskona, so we have flying over with a helicopter, so every inhabitant who has a roof in Landskona can go in on our homepage and watch their roof and see the potential for solar power. W tej chwili wchodzimy w nową erę energii, jest to era energii słonecznej. Prowadziliśmy badania, dzięki którym powstała mapa energii słonecznej. Lataliśmy helikopterem i sprawdziliśmy dokładnie każdy dach w naszym regionie, który mógłby się nadawać do produkcji energii słonecznej. And thanks to we were very early with fiber to a large amount of points in Landskrona. We have actually said that everyone in Landskrona, company or living, should have access to fiber by next year, and that's also one of the things which can contribute that Landskona can be a really smart city in the future. Naszym celem jest również utworzenie połączeń światłowodowych tak, aby w Landskronie do przyszłego roku każde gospodarstwo domowe i każda firma, każde przedsiębiorstwo tam działające było podłączone do internetu przy pomocy światłowodu i to jest również jedna z bardzo ważnych rzeczy na przyszłość. And now we are building a grid of charging station, local grid in Landskona, and this is we have done a lot of workshop with the municipality, with companies, with housing in Landskona to find the right solution
to build our charging station because it's not so easy to find the right business model. W tej chwili opracowujemy plany dotyczące budowania stacji ładowania dla samochodów elektrycznych i współpracujemy tutaj z gminą Landskona i z miastem Landskona, ale muszę Państwu powiedzieć, że stworzenie odpowiedniego modelu biznesowego dla tego rodzaju działalności jest bardzo trudne. And we see an incredible amount of interest for charging stations, public and not public in Landskrona. I widzimy, że w Landskronie zarówno mieszkańcy, jak i miasto są bardzo, bardzo zainteresowani rozwojem sieci ładowania samochodów elektrycznych. Just to watch what has happened the last couple of years when you see electrical vehicles, you can start in 2009 for 38,000 euro. You got a Think City, 2 seats, maximum speed 113, reach 160 kilometers. If you go 8 years forward, you get a new Tesla for the same amount of price. Przyjrzyjmy się temu, co stało się w segmencie aut elektrycznych w ciągu kilku ostatnich lat. Otóż co mogliśmy i co możemy kupić za 38 000 euro? W roku 2009 mogliśmy kupić auto, do którego wchodziło tylko 2 pasażerów. Jego prędkość maksymalna wynosiła 113 km na godzinę, a zasięg to 161. I w ciągu 8 lat, proszę bardzo popatrzeć, jak to się zmieniło. Model Tesla z 2017 roku ma o wiele większe osiągi. And maybe the car for the future will look like this. This is a newly company in Sweden coming from the University of Lund. They are totally doing it the other way. They are starting with a computer and then they are building a car around the computer instead. They are doing it crowdfunding. So they have investors all over the world and they have already a lot of cars to sell before they even have sold one car yet. I tutaj na dole widzimy zdjęcie elektrycznego samochodu przyszłości. Jest to samochód, który jest opracowywany przez firmę współpracującą z Uniwersytetem w Lund. I sposób tworzenia tego samochodu zupełnie odbiega od tradycyjnego sposobu produkcji. Mianowicie on jest opracowywany dzięki crowdfundingowi. Uniwersytet zbiera na niego pieniądze i możemy powiedzieć, że zanim pierwszy egzemplarz tego modelu został wyprodukowany, wiele egzemplarzy już zostało sprzedanych. This is just a little bit to brag about Landskrona that we have a central role in the future IT and energy community. Tutaj chciałem się pochwalić trochę tym, co robimy w Landskronie i pochwalić się tym, że odgrywamy główną rolę w rozwoju tak zwanego inteligentnego miasta oraz w rozwoju internetu przyszłości w naszym regionie. But if you summarize it, this is you can see a summary of our district heating system, and it heats about 350,000 inhabitants get heat from this system. Less than 1% is fossil. Tutaj chciałbym dokonać pewnego streszczenia naszej działalności, jeżeli chodzi o produkcję ciepła. Otóż dzięki naszej działalności dostarczamy ciepło około 350 000 mieszkańców i tylko 1% wykorzystywanych przez nas paliw to paliwa kopalne, poniżej 1%. We have 5 really big industrial waste heat suppliers who stands for 35% of the total consumption. Współpracuje z nami 5 dostawców ciepła odpadowego i ciepło od nich pokrywa 35% konsumpcji. We have 5 cogeneration plants in this system. W naszym systemie działa również 5 zakładów kogeneracji. We have 2 crop dryers that are used to dry crops during the crop season, but they are using them all year. Mamy tutaj również 2 bojlery zbożowe wykorzystywane przez rolników szczególnie podczas żniw, ale tak naprawdę wykorzystują je przez cały rok. We are cooling 2 science facilities, actually one at the moment, but we're going to cool ESS, European Spallation Source, which is the next CERN utility in Europe. Współpracujemy również z Instytutem Naukowym, jednym z największych w Europie, który nazywa się ISS. And then we have the heat pumps connected to wastewater treatment in 3 towns. Mamy również w 3 miastach pompy cieplne podłączone do systemu oczyszczenia ścieków.
And most of the fuel which is used comes from the region, and it's waste, it's renewables from the woods. Większość paliwa, które wykorzystujemy, pochodzi z naszego regionu. Jest to głównie paliwo odpadowe oraz odnawialne źródła energii. So to summarize, we are using as much resources that otherwise is not usable to produce heat and electricity. Tak więc podsumowując, staramy się wykorzystać jak najwięcej zasobów, które nie są tak naprawdę zwyczajowo wykorzystywane do produkcji ciepła i energii. Just how to get started with energy clusters. Openness. Use a third party to examine the business case. You have to be willing to share the profit. Maybe you have to do common investments. If you do all those steps, you will get trust. And if you trust each other, it will be action. And then, as we have said all in our collaboration, don't fight over the last zloty. You have to give and take a little bit. I nasze wnioski wywodzące z założenia klastra, w jaki sposób rozpocząć działalność klastra. Przede wszystkim musimy być na siebie otwarci. Powinniśmy również korzystać ze współpracy z podmiotami trzecimi, z podmiotami zewnętrznymi, które pozwolą nam na opracowanie optymalnego modelu biznesowego. Powinniśmy również dzielić się sprawiedliwie zyskami. Możemy przeprowadzać wspólne inwestycje, ale przede wszystkim powinniśmy sobie ufać, bo to dzięki zaufaniu będziemy mogli działać i tak jak często sobie powtarzamy między nami, nie powinniśmy wykłócać się o każdą złotówkę. Okay, thank you very much. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.